to ile zarabia deweloper? I dlaczego tak dużo? Na koniec rozliczenia to są duże kwoty. A jakie właśnie są marże? Bo mówisz o nawet... Co jeszcze podbija koszt budowy, a co mogłoby być zoptymalizowane? Zdecydowanie procedura administracyjna. Urzędnicy przecież mają określone ramy czasowe. Ja chciałabym zobaczyć projekt, który zmieścił się w tych ramach czasowych. Nie dalej niż wczoraj usłyszałam hasło pod tytułem Solidarność urzędnicza. Coś podpada pod klauzulę sumienia? Idziemy w te rejony? Powiem Ci tak, to niestety jest to, o czym dokładnie wiedzą urzędnicy, wiedzą urzędy, że my jako deweloperzy nie możemy sobie pozwolić na wojnę z nimi otwartą. Nawet jeżeli nie jesteś stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę, to i tak możesz zaskarżyć decyzję. Chyba będę miał nowe hobby. No i wyobraź sobie, że już pojawiają się bardzo, że tak powiem, zorganizowane grupy, których no, raczej to nie jest hobby, tylko już zarobek. Czy rząd mógłby jakoś pomóc deweloperom? W czym? Jak to miałoby wyglądać? Przez każde nie do końca obejrzane wideo na YouTubie coraz bardziej płowieje zorza polarna. Nie możemy do tego dopuścić. Jeśli nie masz teraz czasu, zapisz sobie ten film na później. Zorza coraz bardziej blaknie. Dzień dobry widzowie. Dziś z nami Roxana Lipińska, deweloperka z 13-letnim doświadczeniem w nieruchomościach. Cześć Roxana. Cześć Paweł, witam serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie o deweloperce. Odsłonisz trochę kulisy. No zobaczymy. I portfel, i konto. Obiecałam. No, dobrze. Zaczniemy na miękko, tak żeby nam się dobrze rozmawiało, taki żeby był dobry prognostyk. To ile zarabia deweloper? I dlaczego tak dużo? Na miękko. Ten krwiopijczy deweloper, o którym się mówi w mediach. Tak, to jest bardzo dobre pytanie i mam świadomość, że wszystkich to interesuje i chciałbyś usłyszeć, że deweloper zarabia dużo. Nie wiem, czy chciałbym usłyszeć. Jak usłyszę, że zarabia dużo, to idę w deweloperkę. No, zapraszam. Natomiast na koniec rozliczenia to są duże kwoty i nie ma co ukrywać. Niemniej jednak trzeba pamiętać, ile trwa przedsięwzięcie deweloperskie. I tak naprawdę ta duża kwota w rozbiciu na wszystkie etapy i lata, ile poświęciło się dla tego projektu, to nie okazuje się jakaś taka bardzo spektakularna. Niemniej jednak faktycznie, no, jeżeli mówimy o zysku w granicach niekiedy nawet 50%, to gra na wyobraźnię, prawda? Ile trwa taka inwestycja deweloperska? No i to dużo zależy od skali. Tak, oczywiście. No nie? Ostatnia inwestycja, którą zrealizowałaś. To są około 3 lata budowy, w sensie Co od to momentu... było? Ile tego było? Już mówię. Od momentu zakupu działki poprzez zaprojektowanie działki i później budowę to są około 3 lata. W tym momencie mam nowy Mników właśnie taką inwestycję, gdzie kupowałam działkę bez projektu, musiałam przeprowadzić cały proces projektowy, budowlany i właśnie jesteśmy na ukończeniu tej inwestycji i to się właśnie pokrywa z tym okresem 3-letnim. Ale to nie koniec. Domyślasz się, co dochodzi jeszcze do tego okresu? Rękojmia? 5 lat rękojmi. 5 lat rękojmi, przy którym my nie możemy tego projektu zamknąć, no bo nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak on będzie pracował, z czym do nas wrócą klienci. Więc to nie jest zamknięcie budżetu. My tak naprawdę realnie budżet, taki zysk dla mnie jako dla dewelopera, nie dla moich inwestorów, ale dla mnie jako dewelopera, mogę rozliczyć po 8 latach. Nie zamyka się spółki po zakończeniu projektu? Nie. Okay. Znaczy wiesz, na pewno są takie projekty na rynku, które zamykają spółki. Natomiast no, to nie jest dobra praktyka, nie? A jakie właśnie są marże? Bo mówisz o nawet 50%. Czy to jest norma, średnia, minimum, maksimum? Powiem Ci, jak to wygląda u mnie, bo u każdego dewelopera będzie wyglądało inaczej, z prostej przyczyny. Często mówi się na zasadzie, zwłaszcza przy deweloperach giełdowych, których notowania możemy sprawdzić, sprawozdania swobodnie możemy sprawdzić, jakie oni mają zyski. Oni budzą największe emocje, bo wykazują te zyski w granicach 50%, nie? Natomiast zapominamy, że głównym, podstawowym kosztem, jaki jest dla nas przy przedsięwzięciu, to często będzie zakup gruntu. I teraz jeżeli jest deweloper, który ma bank ziemi i buduje sobie ten bank ziemi od wielu, wielu lat, to dla niego rentowność na dzień dzisiejszy będzie wyższa, bo on po innych pieniądzach, po innych kosztach nabył tak naprawdę jeden z najdroższych składowych przedsięwzięcia deweloperskiego. Nie stać mnie dzisiaj na budowanie banku ziemi, więc ja nie jestem w stanie w ten sposób prowadzić biznesu. Jak widzę ciekawą działkę, od razu ją wykorzystuję, od razu projektuję, od razu buduję. Więc te koszty dla mnie będą wyższe niż dla osób, które mogą ten biznes poprowadzić nieco inaczej. Więc trzeba pamiętać, że biznes jest jeden, modeli
prowadzenia tego biznesu będzie wiele i u każdego będzie się to inaczej kształtowało. A jakie realizacje ty robisz? To jest, jak byś siebie określiła? Mały, średni, duży deweloper? Średni deweloper. Jakie to są realizacje? To są realizacje domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, wolnostojącej, mieszanej. Są to też lokale mieszkalne, ale nie weszłam jeszcze w skalę wielorodzinki, dlatego mówię, że średni. Okej, a ile takich lokali budujesz na raz? Różnie, bo to wszystko zależy od inwestycji. W tym momencie mam w trakcie budowy osiedle 10 domów jednorodzinnych wolnostojących. Drugie osiedle to jest 12 jednostek, to są szeregówki. W przygotowaniu, o Jezus, nie przygotowałam się, ile mam pumu, ale mam w tym momencie 4 projekty Tyle w tego jest, przygotowaniu. cały to spamiętał. Jest tego dużo. Okej. Jest tego dużo. W przestrzeni medialnej słychać oburzenie ludzi na ceny nieruchomości. Czy to ma w ogóle przełożenie na nastroje klientów? Pytają, dlaczego jest tak drogo? No tak, no my już żyjemy w społeczeństwie, nie? Więc do nas przychodzi dokładnie ten sam klient, który widzi, że podrożał mu koszyk zakupowy w Lidlu czy w jakimkolwiek innym sklepie. Podrożały mu koszty utrzymania związane z mediami, prądem, gazem i tak dalej. Ale przychodzi do dewelopera i jest zdziwiony, że koszty nieruchomości, że koszt zakupu nieruchomości, cena nieruchomości poszła w górę w stosunku do tego, co na przykład, nie wiem, oglądał pół roku temu, rok temu. Już nie wspomnę o takich agentach, którzy na rynku są od 5 lat, jeszcze nic nie kupili, cały czas szukają i przychodzą i pytają, czemu tak drogo, bo przecież 5 lat temu mogli to kupić za 1/3 ceny, nie? Dzisiejszej. Co jest największym kosztem w inwestycji deweloperskiej? Jakbyśmy tak ustawili to wszystko po kolei. Dla mnie dzisiaj na pewno zakup gruntu to będzie największy koszt. Z takich dużych faktur, które mam do płacenia, to będą stany surowe. Natomiast stan surowy stanu surowemu nierówny. Dlaczego? Dlatego, że w stan surowy będzie nam wchodziła jeszcze jeden element, o którym często wszyscy zapominają, albo nawet nie zdają sobie z tego sprawy, bo taki Kowalski przykładowy, który jest moim docelowym klientem i przychodzi po produkt końcowy, jego nie interesuje, jakie były warunki gruntowe, jak jest posadowiony budynek i ile to kosztowało dewelopera. A teraz od tego, jaki grunt, z jakimi warunkami nabyłam, jakie muszę zastosować posadowienie, bo to nie zawsze będą warunki proste, że wystarczy najprostsza, nie wiem, ława fundamentowa czy płyta i tutaj jesteśmy w stanie dość tanio i dość przewidywalnie zamknąć stan surowy, no ale jak wejdzie palowanie na przykład, to już się zaczynają schody. I co ciekawe, dla mnie jako dla dewelopera jest to ogromna zmiana w kosztach budowy, ale klient docelowy nie widzi w tym wartości, bo to nie jest design. To Dom nie jest, to dom. to jest dokładnie, dom ma stać i jego nie interesuje, jak ja zrobię, żeby on stał. To jest mój problem. Co jeszcze podbija koszt budowy, a co mogłoby być zoptymalizowane? Zdecydowanie procedury administracyjne. I już mówię dlaczego. Bo po pierwsze, gdybyśmy byli w stanie, nawet nie powiem, żeby skrócić czas administracyjny, proceduralny związany z zaprojektowaniem osiedla i przeprocesowaniem pozwolenia na budowę, to powiedzmy marzenie ściętej głowy, skrócenie tego czasu, nie? Ale żeby on stał się przewidywalny. Natomiast dzisiaj w kraju on jest zupełnie nieprzewidywalny pod wieloma względami. Począwszy od czasu, tak, bo wiesz, że urzędnicy przecież mają określone ramy czasowe. Ja chciałabym zobaczyć projekt, który zmieścił się w tych ramach czasowych. No, musi nabrać mocy urzędowej zawsze. Musi nabrać mocy urzędowej. Jest wiele też takich wytrychów, które powodują, że wystarczy, że urzędnik poprosi o uzupełnienie i już od nowa liczymy procedurę, czy w jakiś inny sposób liczymy procedurę, czy urzędnik ma możliwość wydłużenia tej procedury. Więc no, to nie jest taka zero-jedynkowa sytuacja. Natomiast to, co dla mnie jest najgorsze, to brak spójności w przepisach. Teoretycznie mamy jedną literę prawa, ale każdy urzędnik inaczej ją interpretuje. I dla mnie paradoksem jest to, że w tym samym urzędzie wystarczy, że bardzo bliźniacze projekty przypadną na 2 różne biurka i już będą inaczej interpretowane. Więc dzisiaj nawet architekci nie są w stanie zagwarantować, że zaprojektują w 100% zgodny z prawem projekt, dlatego że nie wiedzą, jak przepisy prawa zinterpretuje dany urzędnik.
Okej. Nie dane starostwo, dany urzędnik. I rozumiem, że nie ma jak się od tego odwołać, znaczy możemy się odwoływać, ale i tak to potrwa później cała procedura. Jeżeli ktoś na przykład nie wyda pozwolenia, bo tak jak mówiłaś, bliźniaczy projekt dostanie to pozwolenie, możemy się odwoływać, ale znowu to jest czas, tak? Przede wszystkim to jest czas i my tu nie mówimy o tygodniu, 2 czy miesiącu, czy 2, tylko tak naprawdę to nawet nie tyle, co jest odwołanie, tylko najczęściej to będzie jakieś zaskarżenie urzędnika. I teraz no, na szali mamy wiele do stracenia, bo zakładam, że my nie chcemy wybudować jednego projektu i zniknąć, tylko my chcemy zostać w danej gminie, w danym rejonie, no i chcemy tam po prostu budować, nie? I teraz zaskarżasz jednego urzędnika, nie wiesz jak postąpią koledzy. Czyli trzeba się jeszcze ułożyć pod nich, tak? No, Czyli słuchaj, ta mina petenta nie w dół dalej spuszczony wzrok, to niż- nadal funkcjonuje? Nie dalej niż wczoraj usłyszałam hasło pod tytułem Solidarność urzędnicza. To jakoś coś podpada pod klauzulę sumienia? Idziemy w te rejony? Powiem Ci tak, nie rozwijałam, bo ja nie chcę wiedzieć, co oznacza solidarność urzędnicza, bo być może dowiem się za dużo, wolę nie wiedzieć i spać spokojniej. Niemniej jednak pracujemy z ludźmi. Urzędnicy to też są ludzie, oni też mają swoje emocje, ambicje, ale w momencie, kiedy nie mają jasno sprecyzowanych przepisów i mają tą możliwość interpretacyjną, to tak naprawdę oni korzystają ze swojego prawa. I teraz, owszem, ja mogę zaskarżyć ich decyzję, ja mogę ich zaskarżyć, ale znowu, czas inwestycji, który już sobie określiliśmy, że on nie trwa 12 miesięcy, tylko nawet w takim podstawowym wymiarze, niech on trwa 2-3 lata, ale ja do tego dokładam jeszcze zaskarżenie urzędnika i nie wiem, co ja z tym ugram, czy ja coś ugram, czy nie ugram, czyli tak nie będę musiała całej procedury zaczynać od początku, nie? Czy po wygranej sprawie i tak kolega przy biurku obok nie ubije wniosku znowu? Dokładnie tak, nie zastosuję solidarności urzędniczej, nie? Nie mam tej gwarancji, mało tego, mam koszt pieniądza. Więc ten koszt pieniądza dla mnie też jest mega istotny i to niestety jest to, o czym dokładnie wiedzą urzędnicy, wiedzą urzędy, że my jako deweloperzy nie możemy sobie pozwolić na wojnę z nimi otwartą. A jakie właśnie tu są relacje? Oni startują z wyższej pozycji i wiedzą o tym? Jakie ty masz doświadczenia z urzędnikami? Czy to jest jednak równa gra, no bo chcecie rozwijać gminę, pomóc To zależy. ludziom? To zależy, bo są faktycznie gminy, w których widać, że są tacy włodarze miasta, którym zależy na rozwoju gminy. I teraz jeżeli, no gmina nie jest w stanie się rozwijać bez ludzi, nie jest w stanie się rozwijać bez infrastruktury. Nawet jeżeli ma strefę ekonomiczną, to fantastycznie, ale dobry włodarz miasta, gminy będzie wiedział, że prędzej czy później ci ludzie będą chcieli się w tej gminie, którzy do tej strefy ekonomicznej przyjeżdżają za pracą, będą chcieli się w niej osiedlić, no bo ciężko im będzie dojeżdżać z innych miast do miejsca pracy. I teraz bywają gminy, gdzie jest to porozumienie i nie utrudniamy sobie nawzajem, ale współdziałamy. Bywają gminy, które totalnie blokują i dają jakieś abstrakcyjne warunki, żebyś ty mógł postawić małe, nawet nie powiem kameralne, ale małe osiedle, kilku domków jednorodzinnych, to nagle pół miasta musisz im rozbudować infrastrukturalnie, co totalnie zabija jakąkolwiek rentowność A są biznesową. jakieś wśród deweloperów takie mapy z czarnymi plamami w Polsce, gdzie na przykład nie warto w ogóle podchodzić do rozmów z urzędnikami, bo wiadomo, że wniosek wyląduje w koszu albo każą ci uzupełniać w nieskończoność, Wiesz albo co, dostaniesz gdyby odmowę. taka mapa była, to nikt by nie budował chyba, myślę, wiesz? Bo to są dwie zależności. Pierwsza zależność jest taka, że tak jak ty się z kimś dogadasz, a ja niekoniecznie z tą osobą się dogadam, to tak może być też po prostu w takich zwykłych relacjach międzyludzkich. Druga zależność jest taka, że te samorządy się zmieniają i urzędnicy też się zmieniają i polityka też się zmienia, że dostają inne wytyczne, więc to też jest ruchome. Ja wychodzę z założenia, że dzisiaj nieważne, czy ty jesteś deweloperem, czy prowadzisz sklepik osiedlowy, jesteś przedsiębiorcą, więc po prostu musisz się jakoś dostosować do obecnej rzeczywistości i wygrywają ci, którzy te umiejętności adaptacyjne w mniejszym bądź większym stopniu, ale jednak posiadają. Więc dzisiaj pytaniem nie jest to, gdzie nie budować, tylko jak z tymi urzędnikami rozmawiać, jak liczyć czas, jak liczyć pieniądz, żeby ta inwestycja dalej była rentowna, nie? I to jest ten paradoks klienta końcowego znowu, który on na przykład chce mieszkać w jakiejś pożądanej lokalizacji, bo ona może być fantastyczna właśnie pod kątem tego, że jest dobra infrastruktura, nie wiem, jest blisko przedszkole, żłobek, szkoła, jest ta strefa ekonomiczna, to są takie punkty, które właśnie zbierają jakby tych ludzi i powodują, że dane lokalizacje zaczynają żyć,
ale nie wie na przykład, że w tej lokalizacji deweloperzy mają bardzo utrudnione procesy administracyjne, żeby coś wybudować, nie? Albo na przykład, że w danej lokalizacji grunty są bardzo słabe, są kiepskiej klasy, kiepskiej nośności i znowu koszt wybudowania nawet powtarzalnej inwestycji projektu w tej lokalizacji będzie droższy niż po drugiej stronie miasta, gdzie te warunki gruntowe będą proste. Myślisz, że to ludzie zrozumieją? Nie. Te procedury i właśnie klasy gruntu? Nie ma szans. I ja myślę, że oni wcale nie muszą tego rozumieć. Ale w sensie takim, że wiedzą, jakie jest usprawiedliwienie ceny. Nie, nie zrozumieją. I nawet jeżeli my im to powiemy, to niekoniecznie jest to nie jest to, co oni chcą usłyszeć. Bo teraz dla mnie nawet dzisiaj nie byłby problemem to, że przychodzi do mnie klient i mówi, dlaczego tak drogo, bo gdyby nie było takiego naszczucia społecznego na deweloperów, to my byśmy z pozycji partnerskiej mogli porozmawiać o tym, dlaczego my tak drogo musimy budować, nie? Rozumiem, że klienci przychodzą zamknięci i już sfokusowani i mają jakąś swoją linię. Paweł, kiedy ostatnio usłyszałeś, że ktoś kogoś określa mianem dewelopera? Bo ja dzisiaj nie słyszę hasła deweloper nigdzie w przestrzeni publicznej, tylko wszędzie jest patodeweloper. I dla jasności, nie wybieram całego środowiska. Uważam, że branża deweloperska zasłużyła sobie na miano patodeweloperki, bo są, czy też były w przeszłości takie projekty, gdzie no trudno powiedzieć, że to nie była patodeweloperka. Niemniej jednak dzisiaj my na wszystko, na każdy produkt będziemy mówić, że to jest pato. Ja nie mam inwestycji, którą bym sprzedawała i pod której reklamą gdzieś by mi się nie pojawiło hasło patodeweloperka, nawet na tych inwestycjach, które sprzedają mi się na etapie dziury w ziemi w dzisiejszych czasach, rozumiesz? Czyli ludzie chcą tam mieszkać, kupują ten produkt, ale i tak znajdzie się ktoś, kto nazwie mnie patodeweloperką. Okej, i przywykłaś już? Myślę, że no wiesz, kto ma miękkie serce, musi mieć twardy tyłek, jak to mówią. Czy rząd mógłby jakoś pomóc deweloperom? W czym? Jak to miałoby wyglądać? Tak, mógłby pomóc, wystarczy, żeby nie przeszkadzał. To już by była ogromna pomoc. Dzisiaj dla nas najtrudniejsze jest to, że tak naprawdę rynek nieruchomości jest ofiarą wojny politycznej. Świetnie się szachuje tematem nieruchomości, jest to fajny temat zastępczy do jakichkolwiek innych afer, bo to pobudza i grzeje społeczeństwo. I teraz wystarczy, że jeden polityk pojawi się w jakimkolwiek wywiadzie i rzuci hasło o rynku nieruchomości, nieważne, czy to będą fliperzy, bo im też się już zerwało, czy to będą pośrednicy nieruchomości, bo też się pośrednikom zerwało, czy to będą deweloperzy, to jest świetna taka zasłona dymna, żeby tylko odwrócić uwagę i naszczuć społeczeństwo na nas. Więc gdyby politycy nam nie przeszkadzali, to rynek świetnie by sobie sam poradził. A gdyby pójść o krok dalej i gdyby była gwiazdka i zażyczyć sobie jeszcze czegoś więcej, to co mogłoby się pozmieniać? Czy to właśnie, bo rozmawialiśmy o tej przychylności urzędniczej, czy właściwie solidarności urzędniczej, nieprzychylności urzędniczej, czy jakieś uproszczenie przepisów, czy uwolnienie ziemi? Co jeszcze można by zrobić w stronę... Ja mówię o deweloperach, ale docelowo oczywiście tam jest klient na końcu i chodzi o obniżenie też kosztów tych domów czy mieszkań dla klientów. To pod tym kątem pytam. No na pewno prostota i to też o czym już powiedzieliśmy, czyli taka jedna litera interpretacyjna, to mocno by ułatwiło prostota tych przepisów, bo dzisiaj popatrz, paradoksalnie nie tylko my jako przedsiębiorcy i deweloperzy mamy problemy z przepisami w kontekście dostosowania się do nich, zinterpretowania ich, ale jak w tym wszystkim ma się odnaleźć Kowalski? Można powiedzieć, że Kowalski nie musi się w tym odnajdywać, ale wystarczy, że mamy ustawę deweloperską, która przez jakiś czas była w okresie przejściowym. Ona w tym momencie już jest w pełni funkcjonującym dokumentem, którego większość ludzi, którzy kupują nieruchomości na rynku pierwotnym, zupełnie nie rozumieją, mimo że ta ustawa ma ich chronić. A mówiłaś już o solidarności urzędniczej, o oporze czasami urzędników, a czy zdarza się opór ze strony społeczności lokalnych? Ja jeszcze nie spotkałam się z oporem takim społecznym na etapie pozwolenia na budowę, natomiast no, myślę, że to nie jest tajemnicą, że jest to dość powszechna sytuacja na rynku nieruchomości, gdzie deweloperzy, zwłaszcza jeżeli decydują się na budowanie w centrach miast, dużych miast, to spotykają się z dużym oporem. Nie wiem, czy wiesz, ale nawet jeżeli nie jesteś stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę, to i tak możesz zaskarżyć decyzję. Chyba będę miał nowe hobby.
No i wyobraź sobie, że już pojawiają się bardzo, że tak powiem, zorganizowane grupy, których no, raczej to nie jest hobby, tylko już zarobek, które po prostu w ten sposób się wyspecjalizowały, że jeżdżą, sprawdzają, gdzie się pojawiają żółte tablice, gdzie się ma pojawić jakaś budowa, zaskarżają pozwolenia i pojawiają się szantaże, że wycofamy zaskarżenie, no bo mają świadomość, z jak dużym problemem to się wiąże dla deweloperów. To zaskarżenie blokuje budowę? Blokuje. Okay. To znaczy to jest tak, blokuje, nie blokuje. Jeżeli masz pozwolenie na budowę, które jest nieprawomocne, to teoretycznie nikt ci nie zabrania budować. Ale po pierwsze masz ryzyko, że jeżeli jednak z jakichś przyczyn okaże się, że nie dostaniesz tej prawomocności, no to masz utopione pieniądze i czas. Natomiast budując podejmujesz też ryzyko, że no nie możesz uzupełniać dzienników budowy, no bo jeżeli nie masz prawomocności, nie masz dzienników budowy. Więc no to jest takie niejednoznaczne. Na pewno budowanie bez prawomocności jest ogromnym ryzykiem. I do tego się odnoszą te osoby życzliwe, które Dokładnie tak. szukają żółtych tablic? Dokładnie tak, bo bez względu na to, czy oni mają rację, czy oni tej racji nie mają, to mogą ci wstrzymać przedsięwzięcie deweloperskie Ale na tylko kilka pod tym do kątem, w kilkunastu sensie, miesięcy. że tylko z tego powodu mogą wstrzymać, Tak, czy są tak. jakieś jeszcze inne powody? Tak, bo to jest tak, że jeżeli oni zaskarżają decyzję urzędnika w danym starostwie, to ten urzędnik nie może tego rozpatrywać, bo to dotyczy tego urzędnika, więc musi to iść instancję wyżej. I teraz jeżeli idzie instancję wyżej, no to prawdopodobnie idzie do wojewody, nie? I teraz samo przeprocedowanie tych dokumentów, bez względu na to, czy to jest zasadne, czy jest niezasadne, to już jest no, kilka miesięcy. I teraz oni mają tego świadomość, że jeżeli złożą takie dokumenty, takie zaskarżenie, to cię blokujemy, mamy szachmat. Czyli nie możesz budować w tym czasie? Mało kto się odważy i zdecyduje budować w tym czasie. No, trzeba mieć 100% pewność albo wziąć to ryzyko, że jeżeli... Co wtedy w takiej sytuacji zrobić? Szczerze? Nie wiem. Nie wiem. Dzięki Bogu nie znalazłam się w sytuacji, w której ja bym tak została zaszachowana. A to brzmi strasznie, że można zablokować absurdalnie. każdą budowę, tak? Czy ten wniosek, to zaskarżenie wiąże się z jakimiś kosztami dla tych ludzi? No bo jak Nie. Znaczy, masz sprawę w sądzie, no to zazwyczaj wpłacasz te 5% wartości, o którą się bijesz. Tutaj rozumiem. Nie, to jest po czyli prostu bezpłatnie zaskarżenie można... decyzji urzędniczej. Natomiast jeżeli chodzi o koszta, no to wiąże się z tym, że teoretycznie my później możemy proces cywilny przeciwko takiej osobie założyć, więc no tacy ludzie mogą nie zostać bezkarni, więc to jest ten plus. Jeżeli komukolwiek w tym momencie przyszło do głowy, mam pomysł na biznes, to Pod nie. tym kątem pytam właśnie, To nie jest dobry rozbieram pomysł na czynniki na pierwsze, ale biznes. nie pod tym kątem, żeby podpowiadać komuś, tylko żeby znaleźć sposób na wyhamowanie tego, bo to jest straszne. Tak, tak. No bo to Natomiast podbija, przepraszam, dalej jeszcze Ci czas. wejdę w słowo, bo finalnie to podbija i tak cenę nieruchomości dla klienta końcowego, bo jeżeli przeciągnie Ci się inwestycja, no to ponosisz kolejne koszty. Tak, no koszt prawnika, koszt czasu znowu, no wszystkiego po kolei powoduje, że na koniec dnia, jak podsumowujesz Excel, no to te pieniądze nie wzięły się z nieba, nie? One wzięły się z budżetu, który był zaplanowany i jeżeli on się nie spiął, no to trzeba było to jakby do tego budżetu dołożyć i znowu to jest koszt pieniędzy. W idealnym świecie, gdyby wszystko działo się zgodnie z procedurą, interpretowane, właściwie nie interpretowane by były, tylko traktowane literalnie i wszystko zamykałoby się w określonych ramach czasowych, o ile procent tańsze by były domy, mieszkania? Gdybyś mogła właśnie tak na szybko przekalkulować, gdybyś się zmieściła z jakąś inwestycją w tych wszystkich ramach, ile u Ciebie wyszłoby taniej? Już Ci powiem, sam fakt, że ja dzisiaj muszę kalkulować około 20% budżetu na nieprzewidziane wydatki, na nieprzewidziane przesunięcia, na nieprzewidziane koszty finansowania, to już jest jakaś dana, która mi pokazuje, że gdybym z tych 20% mogła zejść, bo zostałyby mi tylko nieprzewidziane koszty budowy, no bo one zawsze mogą wzrosnąć, nie? Tu coś wzrośnie, tu coś spadnie, ale to nigdy nie jest tak, że nagle w skali całej inwestycji wszystko mi pójdzie o 20% do góry, nie? To gdzieś się zbalansuje. Natomiast to, że procedura mi się przeciągnie, a na przykład mam w tym momencie projekt, mamy
jesteśmy w połowie lutego, a oczekiwałam, że prawomocne pozwolenie na budowę tego projektu będę miała najpóźniej z końcem grudnia. To już są 2 miesiące przesunięcia, nie? I teraz to już jest koszt finansowy, który ja już na dzień dzisiejszy ponoszę. Więc gdyby te koszty związane z czasem można było faktycznie przewidzieć, obciąć, to ja bym nie musiała w budżecie planować bezpiecznie 20% na nieprzewidziane wydatki, tylko nie wiem, mogłabym zejść do 5-10%, to dalej byłoby bezpiecznie, dalej byłby bufor, że coś gdzieś może się podwinąć noga, czy coś gdzieś może się przesunąć, ale dzisiaj ja muszę ten koszt zawyżać, ten bufor zawyżać. Czyli to jest ta różnica około 15% wyszłoby? Myślę, że tak. Okay, Myślę, że spokojnie. Tak, to widzowie, Roxana mówi prawdę, bo inny deweloper powiedział około 20%, więc tak. Czyli jest w miarę spójna zmierzchnie. linia. Gdzieś tam komunikat między wami poszedł. Nie, ale rozmawiałem z 2 deweloperami i mówili około 20%, czyli gdyby procedury działały sprawnie, 20%, 1/5 tańsze mieszkania by były i domy. Czujesz teraz zastój w sprzedaży? Jest lekki przynajmniej wśród fliperów, bo mówiłaś o tym, że na etapie dziury w ziemi sprzedajesz. Czy odczuwasz ten zastój? Tak, dlatego że ja poza tym, że prowadzę swoje projekty, ja w branży nieruchomości zaczynałam od prowadzenia biura nieruchomości. I w dalszym ciągu ta część mojego biznesu funkcjonuje, tylko w takim znaczeniu, że poza tym, że buduję i sprzedaję swoje produkty, ja również prowadzę zewnętrzne działy sprzedaży i marketingu dla innych deweloperów. Więc nie tylko patrzę na rynek z perspektywy moich produktów, ale również z perspektywy tego, co inni deweloperzy na ten rynek wrzucają. I tak, mogę powiedzieć, że mamy zastój. Kraków w ogóle, bo ja buduję w Krakowie i działam w Krakowie i w okolicach, jest dość specyficznym rynkiem. W takim znaczeniu, że ja pamiętam lata gdzieś 2010-2012, kiedy mieliśmy dość ten duży kryzys gospodarczy i w tym również na rynku nieruchomości. To były takie momenty, gdzie faktycznie w innych miastach Polski ceny spadały, obniżały się, ale były transakcje. Natomiast Kraków ma tą specyfikę, że utrzyma ceny, ale nie będzie miał transakcji. Nie? I teraz widzimy takie spowolnienie w kontekście, nie widzę, żeby ceny spadały w Krakowie i w okolicach. Raczej deweloperzy podtrzymują swoje ceny. I rynek wtórny również, no bo on jest mocno uzależniony od rynku pierwotnego. Jakby klienci z rynku wtórnego patrzą na to, co się dzieje u deweloperów i w oparciu o nasze działania wyceniają swoje nieruchomości. Natomiast jest na pewno dużo niższa liczba transakcji, jest mniej klientów na rynku i to, co widać, to to, że klienci są bardzo zagubieni. W takim sensie, że zauważ, jakie były komunikaty medialne przez cały zeszły rok. Że będzie kredyt 0%, że będzie wsparcie dla młodych, żeby ich dofinansować. I teraz dla jasności chciałabym powiedzieć jasno, ja nie jestem zwolennikiem żadnych programów wsparcia dla rynku nieruchomości. Uważam, że one nie działają tak, jak powinny działać. Dużo lepiej byłoby, gdyby ten rynek rozwijał się organicznie, niż gdyby był na takim dopingu ze strony państwa, nie? Że tu dorzucimy, więc wiadomo, że no, gospodarka będzie sobie, że tak powiem, do tego programu się dostosowywała, co już wielokrotnie zostało pokazane. Ale w obliczu dzisiejszych wysokich stóp procentowych, ograniczonej zdolności, co za tym idzie, ograniczonej zdolności młodych ludzi, gdzie często paradoksalnie stać ich na drogie najmy, ale bank nie jest w stanie im dać kredytu, gdzie ta rata kredytu byłaby niższa niż koszty najmu, powoduje, że oni liczą na to, że jednak dostaną jakieś wsparcie. I teraz cały zeszły rok to były komunikaty będzie. I najpierw to były komunikaty będzie w okolicach czerwca, później w okolicach wakacji, później na początku września, później pod koniec roku będzie na pewno, a jak się pojawiły powodzie, to usłyszeliśmy, że na początku 2025 roku. I nikt nie wziął pod uwagę, że są wybory prezydenckie i że raczej to będzie bliżej właśnie wyborów. Jeżeli w ogóle będzie, zacznijmy od tego, no bo co się pojawiło w grudniu? W grudniu pojawiła się w końcu oficjalna informacja, że kredytu 0% nie będzie, ale przez ile miesięcy rynek i ludzie, którzy liczyli na to, że jednak będą mogli coś dla siebie kupić, bo to jest tak, pamiętajmy, popyt został zablokowany, ale to nie oznacza, że jego nie ma. On jest po prostu wstrzymany. I jest w tych blokach startowych, żeby poczekać na taką informację odgórną, która powie, tak, to jest, gdzie dostaną kawa na ławę, to jest dobry moment, żebyś teraz kupował
nieruchomość. Taki program na pewno będzie taką informacją dla takiego, powiedzmy, Kowalskiego, który chce kupić na własne cele mieszkaniowe pierwszą nieruchomość. Lepszy jest taki program dopłat, czy na przykład podziałanie na stopach procentowych, na wysokości oprocentowania kredytów? Już pomijam nawet upraszczanie tych procedur, czy uwalnianie gruntów, ale skupmy się może na tej konsumenckiej, od strony konsumenta stronie. Znaczy z mojej perspektywy i biznesowej perspektywy zdecydowanie lepsze jest podziałanie na stopach procentowych, bo my dzisiaj mamy najwyższe stopy procentowe w całej Unii Europejskiej, więc nie do końca rozumiem zasadność, a nie dalej jak wczoraj komisja podtrzymała te wysokie stopy procentowe, więc dla mnie to jest niezrozumiałe i to jest ta pierwsza blokada, nie? Która powoduje, że ludzie wstrzymują się z decyzją zakupową, bo ich zdolność jest inaczej liczona, nie? I teraz gdyby podziałać od strony stóp procentowych, to zdecydowanie ten popyt zacząłby nam się uwalniać wolniej niż w momencie, kiedy cała grupa konsumencka, określona grupa konsumencka nagle dostanie doładowanie w postaci dodatkowej kasy, która nie weźmie się z kosmosu. My ją będziemy musieli dodrukować. Więc jeżeli my ją dodrukujemy, to w którymś momencie znowu wrócimy do historii pod tytułem wzrastają stopy procentowe, nie? Więc mamy wtedy takie kołowrotek, z którego nie jesteśmy w stanie wyjść. W jednym z Twoich nagrań widziałem, że sprzedałaś połowę inwestycji na etapie dziury w ziemi, czyli nie ma zastoju. Jest zastój. Ewentualnie jak Ty to robisz, że nie ma u Ciebie zastoju. Jest zastój, tylko że kluczem do sukcesu jest dobre dopasowanie produktu do potrzeb i możliwości danego rynku. I to jest duża sztuka i ogromna trudność, bo jak dzisiaj kupuję działkę, będę procedowała przy najlepszych wiatrach pozwolenie na budowę przez 12 miesięcy, czyli powiedzmy, że od momentu, kiedy staję się właścicielem działki, do momentu, w którym ja jestem w stanie zacząć sprzedawać nieruchomość, mija minimum 12 miesięcy. Więc ja muszę być takim trochę jasnowidzem, żeby zastanowić się, jaka będzie sytuacja geopolityczna, gospodarcza w kraju za 12 miesięcy. Jest to trudne, ale są pewne elementy, które pozwalają nam bezpiecznie projektować. I na przykład ten projekt, o którym mówisz, to jest osiedle Rząska w podkrakowskiej Rząsce. To jest specyficzna mikrolokalizacja. Po pierwsze jest to rejon, który jest bardzo blisko Krakowa, bo to jest pierwsza miejscowość zaraz za Krakowem, w stronę aglomeracji śląskiej, w stronę lotniska, więc taka rozwojowa część miasta, która dodatkowo infrastrukturalnie jest świetnie z Krakowem skomunikowana. Komunikacja miejska, pociąg i tak dalej. Dobre szkoły w okolicy, które mają dobrą renomę, ale co za tym idzie? Bardzo ograniczona podaż gruntów. Tam po prostu ciężko już na dzień dzisiejszy kupić grunt pod projekt deweloperski. To, że my tam kupiliśmy grunt, to jest w ogóle ciekawa historia, bo my tą działkę kupiliśmy od innego dewelopera, który zaprojektował tam nie szeregówki, a domy wolnostojące, 5 albo 4 domy wolnostojące. Więc ja się wcale nie dziwię, że on chciał wyjść z tego projektu, bo ja bym tego tam nie budowała. Uważam, że to nie byłaby trafiona decyzja biznesowa. Natomiast ekonomiczny produkt, który jest alternatywą dla ludzi młodych, którzy chcieliby większej przestrzeni niż 40 metrów na obrzeżach Krakowa, nie mówię w centrum miasta, ale na obrzeżach Krakowa, kawałek tego ogródka, kawałek tej przestrzeni, ale tak naprawdę to, że oni są troszkę dalej, bo nie są w Krakowie, tylko w Rząsce, to nic nie tracą, bo dalej do pracy będą mieli może maksymalnie 5 minut dłużej niż z mitycznego Krakowa, żeby mieli adres zamieszkania Kraków. Nie? I tak gdzieś tam się żabka wciśnie. I tak, dokładnie tak. I tak się gdzieś tam wciśnie żabka i tak będą mieli dokładnie te same wartości, tą samą infrastrukturę, jak na obrzeżach miasta. Ale w cenie mieszkania, może nie 40-metrowego, ale powiedzmy 50-metrowego, oni mają szeregówkę, czyli cały segment z miejscem postojowym, z ogródkiem o powierzchni 80 metrów, plus jeszcze możliwość zabudowy poddasza, więc jeszcze ta nieruchomość jest rozwojowa. Jeżeli będą planowali zostać tam dłużej, założyć rodzinę, powiększyć rodzinę, to mają możliwość również tą przestrzeń mieszkalną powiększyć, nie? Więc tutaj lokalizacja, dopasowanie produktu, ale przy okazji nie podbijanie kosztów budowy tego produktu. Nie wiem, czy Ty miałeś okazję zobaczyć wizualizację osiedla Rząska,
ale wszyscy, którzy widzą ten projekt, mówią, że on jest wyjątkowy, że on się wyróżnia wizualnie, bo faktycznie designem bardzo mocno nawiązaliśmy do lokalnej społeczności. W tym rejonie jest bardzo dużo takiego piaskowca, który jest wykorzystywany jakby w tej lokalizacji w wielu projektach indywidualnych. Tam lokalna społeczność robi z tego elewację, robi z tego ogrodzenia i to jest taka charakterystyka tej miejscowości, że jak się przejeżdża, to często ten piaskowiec jest widoczny i to w ogóle tworzy klimat tego miejsca i my chcieliśmy się wpisać w ten lokalny design i wykorzystaliśmy ten piaskowiec również u nas na inwestycji. I na pierwszy rzut oka może się wydawać, Boże, ale ty mówisz tutaj o optymalizacji kosztów i dopasowaniu do rynku, a za chwilę kamień na elewacji nie spina się. No tak, gdybyśmy zrobili całą elewację z tego kamienia na wszystkich domach, to by nam się to nie spięło. Ale można zagrać designem w estetyczny sposób, żeby to dalej fajnie wyglądało, przyciągało uwagę, ale nie podnosiło drastycznie kosztów budowy. Dzięki czemu mamy coś ciekawego, wyróżniającego się w świetnej lokalizacji, ale w stosunkowo niskim koszcie dla odbiorcy końcowego, nie? Co najczęściej sprawia, że sprzedaż jednak idzie nie tak, jak zakładaliście? Wiesz co, w projektach, które analizuję, to najczęściej jest tak, że albo ktoś nie policzył dobrze danej działki i kosztów, w sensie napalił się, że jest fajna działka, fajna lokalizacja, ale nie sprawdził tej działki, nie sprawdził warunków gruntowych, nie sprawdził możliwości zabudowy. Takie rzeczy się jeszcze dzieją? W sensie, tak, że to jest dość kosztowna inwestycja, nie? Mnie to przeraża, ale no, w tym momencie akurat jestem już dość pod korek zapchana, jeżeli chodzi o grunty, ale jak byłam jeszcze kilka miesięcy temu na zakupie gruntu i mieliśmy sytuację, gdzie startowaliśmy nie tyle co w przetargu, ale powiedzmy trochę w konkursie ofert, nie? Że pojawił się jakiś nowy, ciekawy temat spod lady, my składamy swoją ofertę, ale wiemy, że potrzebujemy jeszcze chwilę czasu, żeby sprawdzić ten grunt, bo mało który sprzedający jest w stanie nam dostarczyć wszystkich informacji, których my potrzebujemy do tego, żeby wiedzieć, czym jesteśmy w stanie tam budować, więc powiedzmy, że potrzebujemy takiego miesiąca do 3, żeby sprawdzić, że faktycznie jesteśmy w stanie na tym gruncie zrealizować to, co przyniesie nam zysk. A w międzyczasie, i ja nie mówię po tygodniu czy po 2, ale po kilku godzinach przychodzi ktoś, kto kładzie gotówkę na stół i mówi biorę i to jeszcze po ofertowej. A to realna sytuacja, tak? Realna Ktoś sytuacja tam sprzed kilku wybudował? miesięcy. Nie, no to za mało czasu upłynęło. No podejrzewam, że jeżeli od razu zajął się tym gruntem, no to jest na etapie procedowania, projektowania i procedowania pozwolenia na budowę. Ale nie wiesz, więc... czy finalnie ten grunt Tego jest jeszcze nie zdatny? Nie... Ale miałam często takie sytuacje, gdzie trafiali do mnie deweloperzy pod tytułem Roxana, powiedz mi, dlaczego ja tego nie jestem w stanie sprzedać. No i okazuje się, że oni mówią, dobra, wybudowaliśmy, bo oni do mnie nie trafiają na wczesnym etapie budowy, tylko wtedy, kiedy jest problem ze sprzedażą. Czyli kiedy oni już budowę mają zaawansowaną, skończyły im się ich środki własne, a nie mają klientów, żeby dalej ciągnąć budowę, nie? Czyli to jest taki, powiedzmy, stan surowy plus. Więc już kupa kasy utopiona w tej inwestycji, raczej trudna do wyjścia sytuacja. No i od razu deweloper mi mówi, ale pamiętaj, my nie możemy tego sprzedać za mniej niż, bo ja przy takiej kwocie wychodzę na 0. A okazuje się, że to mniej niż jest o 30% wyżej niż to, co na przykład jest w danej lokalizacji w stanie zapłacić rynek za tą nieruchomość. Co w takiej sytuacji? No jest ciężko, bo teraz to jest odpowiedzialność dewelopera. Czy ryzykuje, że zmieni się koniunktura na rynku nieruchomości i jest w stanie jeszcze do pieca dorzucić jakąś pożyczką, czymkolwiek innym, żeby tą inwestycję zrealizować i liczyć na to, że na koniec inwestycji, jak produkt będzie gotowy, to my dociągniemy do tej ceny, a jeszcze rynek może dociągnie w ogóle wzrostem cen i on swoje weźmie. No znam skrajne przypadki, a to już sprzed kilku lat, gdzie analizowałam taki jeden projekt, do dewelopera nic nie dochodziło. Po 5 latach od zakończenia budowy sprzedał w końcu tą inwestycję i później chodził i cieszył się, że on jeszcze na tym zarobił. Tylko ja się pytam, jak? Jeżeli on
na dzień skeszowania, ja już nie mówię nawet o rękojmi, którą ma jeszcze do policzenia, już jest w plecy 5 lat sprzedaży, plus jeszcze budowa i projektowanie, no to nie ma szans. No nie uwierzę, że on na tym zarobił. On się cieszy, bo na koniec mu zostało ileś tam pieniędzy w portfelu, ale on nie potrafił przeliczyć tego, ile tak naprawdę w tył na całej inwestycji był. Dla dewelopera lepiej jest sprzedać inwestycje na etapie dziury w ziemi, czy już gotowego produktu? Jak to się rozkłada? Jak dla Ciebie jest idealnie? To powinien być proces. To znaczy, my na początku powinniśmy mieć jakąś sprzedaż, żeby uwiarygodnić produkt na rynku, bo to, że ja mam doświadczenie biznesowe, które pozwala mi, powiedzmy, z 90% pewnością oszacować, że ten produkt w tej lokalizacji w takich pieniądzach się sprzeda, to zawsze jest 10% ryzyka, że mogę się mylić. Nie mam kuli przepowiadającej przyszłość. Ale już mówiłaś, że jesteś w stanie mniej więcej przewidzieć, co się będzie działo w ciągu 12 miesięcy. Jestem, ale zawsze mogę się pomylić, nie? Więc ten początek, ta przedsprzedaż na etapie dziury w ziemi jest po to, żeby nam uwiarygodnić produkt i zobaczyć, jakie są nastroje na rynku względem tego produktu. Na przykład Nożąska nam pokazała, że nie tylko jesteśmy w stanie produkt uwiarygodnić, ale my już na dzień dzisiejszy sprzedajemy to znacznie powyżej naszych oczekiwań, prawda? Więc poszło w tą fajną stronę. I to jest jeszcze dziura w ziemi, na tyle wczesny etap, że jeżeli poszłaby przedsprzedaż i będziemy mieć bardzo zły feedback, to jesteśmy w stanie jeszcze podjąć jakieś działania w miarę niskokosztowe, a nawet w skrajnym przypadku się z tego wycofać, żeby nie utopić większej ilości kasy, nie? Więc ta przedsprzedaż jest potrzebna, tylko jest ryzyko takie, że jeżeli ty wysprzedasz całą inwestycję na etapie dziury w ziemi, a w międzyczasie pojawi się wojna, tak jak w 2022 roku, gdzie masz zatrzymany łańcuch dostaw, nagle koszty materiałów budowlanych, słynna stal, które powzrastały o ile 300%, jak nie jeszcze więcej. I 100 000 różnych absurdów, których nikt nie był w stanie przewidzieć. I jeżeli ty wszystko sprzedałeś już i masz ten kontrakt z klientami, gdzie nie możesz go zmienić. Ty nie możesz w tym momencie po umowie deweloperskiej powiedzieć, sorry, ten dom miał kosztować 600 000, ale dorzućcie, bo on jednak będzie mnie kosztował 800 000, więc ja wam to sprzedam jako dobry deweloper po kosztach za 800 000. Nawet, nie? Załóżmy, że jest taka sytuacja. Nie znam klienta, który by się na to zgodził. Każdy pójdzie do sądu i powie, sorry, ty masz to dociągnąć. Nikt nie pomyśli, że ten deweloper w międzyczasie prędzej splajtuje, niż to dociągnie. Więc ta sprzedaż, wracając do Twojego pytania, ona powinna być procesem, który my jasno mamy określony, na którym etapie ile chcemy. Specjalnie, tak? Czyli tak. Wypuszczacie odpowiednią liczbę lokali w odpowiednim momencie, okej. Nawet na małej ilości lokali, bo tutaj mogą się pojawić pytania pod tytułem, jak jest deweloper, który ma 100 mieszkań, to może sobie w ten sposób tą pulą zarządzać, ale my na 12-14 jednostkach też jesteśmy w stanie spokojnie to robić, bez najmniejszego problemu. Dlatego, że jak widzę, że na etapie dziury w ziemi sprzedało mi się za dużo, to blokuję działania marketingowe, klient sam mnie nie znajdzie. Bez marketingu mnie nie znajdzie. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, a w cenniku podbijam ceny tak, że nawet gdyby się znalazł i chciał dzisiaj kupić, to niech kupi po absurdalnej kwocie, żebym nie była na tym stratna. A później znowu wypuszczam kolejną pulę i w ten sposób zarządzam sprzedażą, od razu korelując to z kosztami budowy. Więc od razu wiem, na co mogę sobie pozwolić, czy projekt jest bezpieczny. I bardzo fajnie, płynnie przeszłaś do marketingu. Skąd się biorą Wasi klienci? Jakie podejmujecie działania promocyjne dla inwestycji? Czy to są social media, czy to może ogłoszenie w gazecie? Gdzie szukacie klientów i jakie działania podejmujecie? Tak, marketing w dzisiejszych czasach to jest coraz trudniejszy kawałek chleba. Już Ci powiem dlaczego. Bo dzisiaj konsument jest bardzo przebodźcowany i bardzo zmęczony nadmiarem reklam i informacji. I ja pamiętam, jak zaczynałam w branży nieruchomości, to oferowaliśmy mieszkania na sprzedaż w Gazecie Krakowskiej. Był taki środowy dodatek mieszkaniowy i tam wszyscy pośrednicy walczyli o to, żeby mieć jak najlepszą pozycję w tym rankingu, nie? Takie analogowe SEO. Takie analogowe SEO. A jeszcze wcześniej pamiętam czasy, jak zanim weszłam w branżę nieruchomości, prowadziłam agencję ubezpieczeniową, jak szukałam pod swoją firmę lokalu, to pamiętam czasy, kiedy przychodziło się do pośrednika, on otwierał wielką księgę i mówił, dobrze, to teraz przeszukamy, co ja dla Pani mam.
Był internet. To już były czasy, kiedy był internet. Nie jestem taka stara, żeby szukać lokalu pod swoją firmę w czasach, kiedy nie było internetu. Natomiast głównym źródłem informacji o rynku nieruchomości był pośrednik i jego tajemnicza księga, ewentualnie jak był tak hojny, no to podzielił się tą informacją w gazecie. Później przyszedł czas portali branżowych. Oto Dom, Gratka, OLX, Jeszcze w międzyczasie były anonse, oferta chyba w Krakowie to też się coś takiego było, tak. No Oto Dom to powiedzmy to są, on się mocno rozwinął w ostatnich czasach, ale no były różnego rodzaju portale branżowe, gdzie można było reklamować się z tymi ofertami i to znowu jakby wyparło nam księgę i wyparło nam gazetę i spowodowało, że klient trochę zaczął inaczej poruszać się na tym rynku nieruchomości. Dzisiaj naprawdę 99% ofert nie jest w stanie się sprzedać tylko i wyłącznie na ogłoszeniu w internecie, na portalach branżowych. Jakie kroki trzeba podjąć jeszcze, żeby się wyróżnić, wybić? Poza tym, że naprawdę musisz mieć dobrze przygotowane materiały marketingowe, czyli wydawało mi się jeszcze do niedawna, że już każdy wie, że fotorealistyczne wizualizacje, animacje to jest jakiś standard na rynku, że to już nie trzeba deweloperom tłumaczyć, że trzeba robić to dobrze, a nie, że tak powiem, wrzucać. Tak, no bo wiesz, jak projektujesz u architekta inwestycję, on ci zawsze jakieś wizki wypluje, żebyś wiedział, Mniej więcej. jak to będzie wyglądało. No i kiedyś faktycznie większość deweloperów na takich wizkach pracowała. Później przyszła era nauki, że nie, to jest za mało, ale jeszcze dalej dzisiaj trafiam na projekty, gdzie deweloper nie ma strony internetowej i nie ma dobrze zrobionych wizualizacji, gdzie wydawało mi się, że kurczę, no to już nie żyjemy pod kamieniem, to Ale już się może nie tak dzieje. dobrze mu się sprzedaje, że właśnie w ten No sposób właśnie nie. reguluje sprzedaż. Bo jakby mu się tak dobrze sprzedawało, to nie przychodziłby do mnie na konsultację i nie pytał, co jest nie tak, że to się nie sprzedaje, nie? Dobrze przygotowane materiały i tak naprawdę wiele źródeł, gdzie my się będziemy pojawiać. Bo dzisiaj musisz wyskakiwać z lodówki, żeby klient po pierwsze w jakikolwiek sposób Cię rozpoznał, a co za tym idzie, stwierdził, że chce z Tobą nawiązać kontakt. Czyli jakbyś wymieniła te lodówki, z których najlepiej wyskoczyć teraz? Google Ads, Meta Ads, muszą być również portale branżowe, bo my nigdy nie wiemy, gdzie klient nas spotka. To muszą być również działania organiczne w mediach społecznościowych, więc nie tylko płatna reklama, ale również organiczne działanie, pokazywanie się, że jesteśmy, że istniejemy, że budowa działa, że budowa funkcjonuje, że jesteśmy taką, a nie inną organizacją, że mamy takie, a nie inne wartości. Czyli każdy deweloper musi założyć nowe konto w social mediach i dziennik budowy prowadzić? Może nie stricte dziennik budowy, bo tu nie jestem aż tak zero-jedynkowa, bo znowu dajemy klientom za dużo pożywki, a może nawet nie tyle co klientom, bo klient aż tak się tym nie będzie interesował, ale hejterom dajemy za dużo pożywki, żeby mogli się do czegoś przyczepić, bo jak bardzo będą chcieli, to i tak się do czegoś przyczepią, nie? Więc aż tak nie, ale takie pokazywanie kultury i tego, że żyjemy, że funkcjonujemy i raz na jakiś czas pokazanie zaawansowania pracy, budowy jest jak najbardziej wskazane. I teraz klient docelowy to jest paradoks, bo często deweloperzy mówią, ale Roxana, po co ja mam płacić tyle kasy na Google Ads i Meta Ads, bo to są duże pieniądze. To jest koszt obsługi agencji marketingowej, czyli tych osób, które to będą ustawiać, to jest koszty samych budżetów, które też nie są małe. A później na koniec dnia pytasz tego klienta, który u Ciebie podpisuje tą umowę deweloperską, a jak Pan do nas trafił? A klient robi takie oczy, a nie wiem, a chyba gdzieś o Was usłyszałem, nie? A deweloper chciałby usłyszeć, no tak, zobaczyłem reklamę, nie wiem, na Facebooku, tak, dla przykładu. Klient prawdopodobnie tego nie powie, bo to jest dokładnie tak samo jak z sprzedażą Adidasów. One muszą za Tobą chodzić jakiś czas, żebyś Ty w końcu się odważył, żeby wyjść do tego sklepu, przymierzyć je. Później być może, nie wiem jak mężczyźni, ale kobiety na pewno tak mają. Później jeszcze muszę się przespać parę dni z decyzją, czy ja na pewno chcę tyle kasy wydać na te buty. I na koniec wrócić do tego sklepu i te buty kupić. Ale to też znowu jest proces. I to nie jest tak, że ja zobaczyłam te buty w jednym sklepie. Ja zobaczyłam je w sklepie, na witrynie, u koleżanki, u influencerki. Jeszcze mi się wyświetliła reklama, która jeszcze później za mną krążyła i mówiła do mnie moim imieniem Roxana, to są idealne buty dla Ciebie.
Mamy twój rozmiar. Mamy twój Ostatnia rozmiar. sztuka. Popatrz, ostatnio widzieliśmy, że w twoim koszyku były te buty. Wróć do nas, bo została ostatnia para butów w twoim rozmiarze, nie? Tak bardzo spersonalizowane komunikaty. No i popatrz, sklepy z elektroniką potrafią w to, z obuwiem potrafią w to, z odzieżą potrafią w to. Deweloperzy uczą się. Ale to jest dobry moment, żeby jeszcze tą część marketingu zagospodarować, bo jeżeli mało osób to robi. Tu jeszcze chciałbym podpytać o klientów, jak zmieniają się ich preferencje, czego dziś oczekują kupujący. Jak przychodzą, to na co najpierw patrzą, a na co najmniej zwracają uwagę. Najpierw cena. Naprawdę, przede wszystkim cena, bo dzisiaj już coraz częściej klient zaczyna od rozmowy z doradcą finansowym, z doradcą kredytowym. Czyli sprawdza, jaką ma zdolność kredytową i na co go stać. I teraz, jeżeli ma taką wiedzę, no to będzie filtrował po cenach. Nie będzie patrzył na nieruchomości za bańka 200, jeżeli on wie, że maksymalnie go stać na 700 000, no bo to jest za duży rozstrzał. Więc cena. Nie będzie cisnął na to, żeby gdzieś tam dozbierać jeszcze? Nie, będzie cisnął, żeby deweloper opuścił cenę co najwyżej. To tak, to zdecydowanie. No bo znowu narosły mityczne legendy, że my mamy marżę po 100% i jesteśmy w stanie opuścić o 100%, o 50% cenę. No Drugi nie. dom za złotówkę. No nie? O, właśnie. No wiesz, no ostatnio dostałam taką propozycję niemalże. Co prawda nie drugi dom za złotówkę, ale że kupię 2 domy, ale 70% taniej. Znaczy, no tam klient akurat pokazywał cenę z metra kwadratowego, ale jakby to na procenty przeliczyć, to tak mniej więcej wychodziło 70% taniej. No nie, nie mamy takich możliwości. To znaczy inaczej, ja nie mam takich możliwości, może gdzieś na rynku jest deweloper, który ma, ale szczerze w to wątpię. Więc będzie patrzył na cenę, będzie patrzył na lokalizację i infrastrukturę wokół tej lokalizacji oraz na ustawność pomieszczeń. Bo teraz możesz mieć 70 metrów kwadratowych, 2 produkty. Jeden ma 70 metrów kwadratowych, drugi ma 70 metrów kwadratowych. Jeden produkt będzie miał 3 pokoje, czyli 2 sypialnie i salon, 2 łazienki na tej przestrzeni, a drugi będzie miał 4 pokoje. No i teraz pytanie, jak to się stało, że tu mamy 4 pokoje, tu mamy 3 pokoje. Nie zawsze z tych 3 da się zrobić 4. Z 4 3 zrobisz, w drugą stronę nie. I teraz mieliśmy już czasy, gdzie były małe metraże i one się świetnie sprzedawały. To było tak mniej więcej 10-15 lat temu, właśnie 40 metrów kwadratowych i 2 pokoje to już był apartament, bo na 25 metrach kwadratowych byli w stanie deweloperzy zrobić 2 pokoje. Później przyszedł nam czas prosperity, gdzie na 100 metrach kwadratowych, to już jest druga skrajność, ale powiedzmy, że takie projekty też się pojawiały, gdzie na 100 metrach kwadratowych była kawalerka, więc i może czasami jakaś przestrzeń na sypialnię wyodrębniona, ale rzadko. A dzisiaj wracamy znowu do tych czasów, że na małej przestrzeni jak najwięcej pomieszczeń, bo dzisiaj znowu sobie ludzie uświadomili, że w sypialni tylko śpimy. Jeżeli chcę mieć gabinet, to ja nie potrzebuję mieć 20 metrów na gabinet, bo wystarczy mi, że wejdzie tam biurko, wejdzie jakaś szafa, no i w zasadzie na 5 metrach kwadratowych jestem w stanie wygospodarować bardzo funkcjonalny gabinet. W sypialni ja też znowu nie potrzebuję 20 metrów, tylko duża małżeńska, znaczy duża, może nie duża, ale funkcjonalna małżeńska sypialnia na 12-13 metrach kwadratowych spokojnie już jest w stanie zapewnić nam wszystkie funkcje, których potrzebujemy. Za to, gdzie spędzamy większość czasu z rodziną? W salonie i w kuchni. I teraz ważne jest, żeby ta przestrzeń była taką, która pozwoli nam tą naszą rodzinę ugościć. Ja nie mówię rodzinę w kontekście robimy wigilię i zapraszamy wszystkich dziadków, babci i ciocie, ale mówię w kontekście tej naszej podstawowej rodziny, z którą żyjemy na co dzień. Mówiłaś o tej szklanej kuli i przewidywaniu przyszłości na 12 miesięcy w przód lub więcej. Jakie są zagrożenia, takie czarne łabędzie, które mogą wyskoczyć na inwestycji deweloperskiej? Takie najgroźniejsze wymieńmy. Trochę ich już padło, ale jakbyśmy usystematyzowali. To znaczy tak, dla mnie najgroźniejsze są rzeczy, których naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, nie? Czyli właśnie jakaś pandemia, jakaś wojna, no bo to są sytuacje totalnie poza naszą jakąkolwiek kontrolą i poza tym, gdzie my jesteśmy w stanie jakoś to w budżecie zaplanować, w czasie zaplanować, w harmonogramie, nie? Więc to są na pewno rzeczy, które dla mnie są najbardziej przerażające, bo wtedy muszę reagować tu i teraz i na bieżąco odnaleźć się w nowej rzeczywistości. No ale to już było
to już przeżyłam, pokazało mi, że jestem w stanie to przetrwać i całkiem nieźle sobie w takiej sytuacji poradzić, więc mi osobiście daje to duże poczucie pewności, że mało jest sytuacji, które mogą mnie zagiąć, ale standardowe elementy, które się pojawiają, no to właśnie zmiany kosztów budowy, że jeden element jak nam potanieje, to się wszyscy cieszą, ale jak nam coś podrożeje i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nam podrożeje. Tu za kulisami rozmawialiśmy właśnie o sytuacji, która teraz ma miejsce w Krakowie, która jest dość kuriozalna, ale przez długi czas nie potrafiliśmy jej zidentyfikować. Mianowicie bardzo mocno wzrosły nam koszty zagospodarowania terenu. Głównie chodzi tutaj właśnie o wykonanie dróg wewnętrznych, kostka brukowa, jakby to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten teren odpowiednio ukształtować, zabezpieczyć, utwardzić, żeby te drogi wewnętrzne dobrze funkcjonowały. I teraz u nas koszty poszły bardzo mocno w górę. Rozmawiam z innymi deweloperami w innych częściach kraju i słyszę, że no nie, że u nich w zasadzie jest wszystko okej. No i o co chodzi? I długo nie mogliśmy dojść do tego, co jest przyczyną. Aż w końcu po jakiejś burzy mózgów doszliśmy do tego, że no tak, przecież w Krakowie była domykana północna obwodnica. Więc wszystkie składy, wszystkie miejsca, w których można było dostać kruszywo, wypłukały się z kruszywa. Mało tego, w naszej mikrolokalizacji popyt był wyższy niż podaż, no to wiadomo, że w takiej sytuacji podaż ciągnie ceny w górę, nie? A nie opłaca mi się ściągać kruszywa z innych rejonów Polski, no bo na koniec dnia wyjdzie mnie to tyle samo, a cała logistyka przedsięwzięcia będzie dużo trudniejsza do ogarnięcia. Mało kto się tego spodziewał, nie będę słuchaj. się pouczał. Więc tego typu elementy albo elementy totalnie dla nas nieprzewidywalne, jak lokalne społeczności. Na przykład mamy w tym momencie jeden z projektów, który kończymy, ten Nowy Mników. To jest projekt, który kończymy, realizujemy go, my tam specjalnie okres budowy wydłużyliśmy, bo to nie jest najbardziej produkt sprecyzowany, jakby wstrzelony w dzisiejszy rynek. Mieliśmy tego pełną świadomość startując z tym projektem, dlatego wydłużyliśmy czas budowy. I teraz jesteśmy mniej więcej po 2 latach, od kiedy wbiliśmy łopatę. Nie mieliśmy żadnych problemów z lokalną społecznością i nagle uaktywnił nam się radny, który ma do nas pretensje, że błocimy drogę gminną. A błocicie? Błocimy, ale wiesz, jaka to jest droga gminna? Która jest z błota, bo jest drogą gruntową. I jak prosimy o informację, jak mamy to zabezpieczyć, bo już wysypaliśmy kruszywo z naszych dróg wewnętrznych, żeby one nie zasypywały, faktycznie żebyśmy nie dokładali z naszej budowy błota do błota, które już jest, więc to zabezpieczyliśmy i pytamy, co my jeszcze możemy zrobić, bo cały czas dostajemy telefony z gminy, że my mamy to zabezpieczyć. Że na moim błocie znajduje się wasze błoto. Tak, dokładnie. Ale moje błoto jest mojsze niż twoje. Tak, a paradoks jest jeszcze tego wszystkiego taki, że gmina i tak nam narzuciła, że my tą gruntową drogę musimy wykonać. Jakby gmina oficjalnie jest inwestorem, no ale my jesteśmy wykonawcą tej drogi, tylko to w harmonogramie, i gmina o tym wie, jest przewidziane na samym końcu całej inwestycji, czyli my kończymy budowę domów, wewnętrzną infrastrukturę i wtedy zaczynamy tą drogę, więc my ją w ogóle wyasfaltujemy, tam będą odwodnienia, wszystko zrobione tak jak należy, to jest nasza odpowiedzialność, to jest po naszej stronie, ale i tak mają do nas pretensje, że dzisiaj drogę, która jest gruntową, zasypujemy błotem, które również spływa nie tylko z naszej inwestycji, bo nie jesteśmy jedyną inwestycją w tym rejonie, tylko różnica jest taka, że my jesteśmy deweloperem, a pozostałe inwestycje są prywatne. I już się okazuje, że z prywatnego domu błoto spływające na drogę nie jest problemem. A może radny robi sobie dobrą pozycję negocjacyjną, bo spodobały mu się wasze realizacje? Wiesz co, powiem Ci tak, już klienci w różny sposób próbowali z nami negocjować i na TikToku nawet próbowałam ludzi wyedukować, że negocjowanie na niezadowolonego klienta to jest najgorsza forma negocjacji, jaką można robić. To już było w latach 90. To już było w latach 90. No być może jest tak, że teraz negocjujemy na niezadowolonego radnego. Nie wiem, czy radni zarabiają aż tyle, żeby faktycznie było ich stać na zakup nieruchomości w moich inwestycjach. Bardzo bym sobie tego życzyła. Okej, Roxano, dziękuję Ci bardzo za przybliżenie zawodu dewelopera, rozłożenie tego na czynniki pierwsze i trochę uzmysłowienie, jak wygląda cały proces, procedura, skąd się biorą koszty. Dzięki bardzo. Dzięki również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.